Czy zdarza ci się czasami po jakiejś trudnej sytuacji albo po trudnej rozmowie mielić w głowie to, co padło, to, co się wydarzyło, tą całą okoliczność i właściwie chodzić tak sobie z nią w głowie przez następną dobę, może przez następny nawet tydzień i to się zamienia na takie ćwiczenia na rowerku stacjonarnym. Ale, i nie ma w tym nic złego, o ile nie próbujesz i tobie nie o to chodzi, żeby właśnie ruszyć i sobie gdzieś pozwiedzać, gdzieś dojechać. Natomiast ty masz tą ciągle sytuację w głowie, mielisz ją, przeżuwasz na 500 różnych sposobów i stoisz w miejscu. Czyli nieźle się namachasz, ale niedaleko zajedziesz, właściwie tkwisz w tym samym punkcie. Jeżeli coś takiego znasz, to oczywiście wszyscy to znamy, no nie? Ale jeżeli ci to dokucza, to dzisiejszy film jest dla ciebie. Dlatego, że opowiem ci, co to takiego jest, jak to rozróżnić i jakby widzieć różnicę między tym sposobem myślenia i podejścia do spraw, sytuacji i problemów, od tego, który jest bardziej konstruktywny. Czyli rozróżnimy sobie ten rowerek stacjonarny od zwyczajnego roweru, który cię faktycznie zaprowadzi w inne miejsca, czyli w rozwiązania problemów. No i jak to przerwać? Jak się przesiąść z tego stacjonarnego na zwyczajny? Okej, więc pierwsza rzecz jest taka, że nazwijmy sobie to wszystko po imieniu. Mianowicie takie przeżuwanie myśli, przemielenie tego samego na, można by powiedzieć, tysiące różnych sposobów, ale nadal jesteśmy przy tym samym. Ciągle przypominać się to samo i ciągle mówisz sobie to samo. Nazywa się w psychologii ruminacją. Czyli to są tego typu analizy sytuacji, ciągle rozmyślania o nich, które de facto nie skupiają się za bardzo na rozwiązaniach. One się skupiają na ciągłym, tak jakby opisie tego, co się stało, ewentualnie zastanawianiu się, dlaczego to się stało. Czyli jest to takie pasywne przemielanie, przetwarzanie samego problemu, przyczyn tego problemu i konsekwencji tego problemu. Czyli nie dość, że zawężamy do problemu, to jeszcze sobie tak rozszerzamy, co ten problem wywołał, jakie fale. Natomiast nie skupiamy się, nie jedziemy w stronę rozwiązania tego problemu. I właśnie po tym poznasz ruminację i dlatego one właśnie różnią się od konstruktywnego myślenia. I to właśnie jest taka główna różnica, czyli między ruminacją, analizowaniem, mieleniem, a konstruktywnym myśleniem. Główna różnica polega na tym, że pytasz siebie, dlaczego? Dlaczego to się stało? Czemu ja jestem taki, jaki jestem? Jak ja mogłem do tego dopuścić? Zauważ, że to są tak naprawdę bardzo samokrytyczne myśli. To nie jest analizowanie i właśnie ruszenie do przodu. To jest wiercenie sobie dziury w brzuchu. I tak sobie wiercisz, wiercisz i wiercisz. I właściwie przez to, że to jest tak niekonstruktywne, to można w tym stanie utkwić. Bo pytanie, dlaczego to się stało? Dlaczego ja jestem taki beznadziejny? Dlaczego mnie to spotkało? Jest pytaniem, które skupia się na problemie, ewentualnie na przeszłości, albo nie na znowu konstruktywnym rozwiązaniu tego, co akurat mam przed sobą, ale na mnie jako całości. Jako to ja jestem beznadziejną osobą, że w ogóle do tego dopuściłam. Zauważ, to wszystko jest samokrytyką. To wszystko nie jest konstruktywnym rozwiązaniem i po tym poznasz ruminację. O tym, dlaczego, nomen omen, słowo dlaczego nie jest pomocne i jeżeli gdzieś łapiesz siebie na tym, że bardzo często w twoich ruminacjach towarzyszy ci słowo dlaczego. Dlaczego jestem taki dziwny? Dlaczego oni tak zareagowali? Dlaczego to się stało? Dlaczego to mi się stało? Jeżeli łapiesz się gdzieś na tym, to odeślę cię w tym punkcie do innego filmu, dlatego że w nim opowiedziałam ci dokładnie, jak mało pomocnym słowem jest dlaczego. Jak naprawdę często
warto jest przesiąść się na zupełnie inne pytania i w tym innym filmie ci zaproponuję cały szereg tych pytań. Dlatego jeżeli gdzieś masz z tym, obserwujesz, że masz z tym takie dobre bardzo relacje z tym słowem, czyli bardzo często po nie sobie sięgasz, myśląc, że rozwiązujesz problem, to tak nie jest. Dlatego właśnie ta ruminacja do ciebie wraca i wraca i wraca, bo problem nie został rozwiązany. Jedyne co robisz, to właściwie siebie przejeżdżasz walcem i robisz to wielokrotnie. I oczekujesz przy tym, że to coś wniesie. Nie wniesie. Dlatego zatrzymajmy się. Proponuję ci wrócić po obejrzeniu oczywiście tego filmu do tego drugiego a propos słowa dlaczego. To może być taka czerwona lampeczka, która się zapala. Chyba jeżdżę na rowerku stacjonarnym, podczas gdy zależy mi na dojechaniu do innego miejsca, a nie utknięciu w tym, co jestem. Okej, czyli jeżeli to jest ruminacją, to można sobie zapytać, to co jest konstruktywnym wyjściem? Tym rowerkiem zwyczajnym, co jest tym konstruktywnym pytaniem? No przede wszystkim skupienie się na rozwiązaniu. Czyli pytania nie dlaczego mi się to stało, tylko stało się. Akceptuję to. Na marginesie akceptacja to jest super kluczowa sprawa, której teraz potrzebujemy, żeby dojść do rozwiązania. Pytanie brzmi, co ja teraz z tym mogę zrobić? Widzę jak jest. Czyli na przykład mamy przykład, który biorę z komentarzy i z maili, które bardzo często dostaję. Jeden z najczęstszych problemów. Mam okropne relacje w rodzinie. Jest mi strasznie przykro znosić spotkania rodzinne, ponieważ są agresywne, są gdzieś wycelowane na mnie i jest to dla mnie bardzo trudne do zniesienia. No i bardzo często ruminacja polega na tym, jak ona mogła mi tak powiedzieć, jak on mógł tak zrobić, dlaczego oni mnie tak traktują, dlaczego ja pozwalam sobie na takie traktowanie. To jest ruminacja. Jeżeli wejdziesz w te pytania, pewnie sobie w nich pobędziesz. To nie będzie przyjemny pobyt, ale najważniejsze, że to nie będzie konstruktywny pobyt. Dlatego wychodzimy z tego pokoiku, przesiadamy się na drugi rower. Czyli pytamy, po pierwsze mówimy sobie, te relacje są dla mnie krzywdzące. Te relacje są dla mnie trudne. Czuję wielkie obarczenie i obciążenie i wracam do domu zawsze z bólem głowy. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Nie dlaczego ja tak mam, dlaczego oni tak mają. Nie. Co z tym fantem mogę zrobić? Inne pytanie, które właśnie wybija nas z ruminacji. Jakie mam teraz opcje? Jakie mam teraz opcje, dzięki którym ruszę do przodu z tym tematem? I jeszcze jedno pytanie. Jakie są tutaj dla mnie lekcje? Czego ja mogę się po tej sytuacji nauczyć? Być może tego czegoś zabrakło, na przykład w moim postępowaniu, w mojej interpretacji tej sytuacji, w ogóle w moim odnalezieniu się w tej sytuacji, gdzie jest ta lekcja, kto ewentualnie mógłby być moim nauczycielem albo towarzyszem w tej trudnej sytuacji. Widzisz różnicę? Między pytaniami, dlaczego oni mają tak, dlaczego oni są do mnie tacy niedobrzy i wredni, od tych pytań. Generalnie to pytanie mówi, jest jak jest. Tutaj to oczywiście nie mogę pominąć tego etapu, bo on jest akceptacją sytuacji, jaką mamy. Przy czym akceptacja to nie jest, jak mi się to wszystko podoba, mi się to nadal nie podoba, ale rozpoznaję rzeczywistość. Nie zaprzeczam jej, nie uciekam w pytania dlaczego, nie uciekam od tej rzeczywistości w ruminację, tylko ja faktycznie chcę dokądś dojechać, chcę coś zmienić, chcę być tą zmianą. I tutaj oczywiście pojawia się kolejny problem. Bardzo często wtedy, kiedy znajdujemy się, zostając przy tym temacie, w trudnych relacjach, trudno jest być tą zmianą. Osoby, które
na przykład nie stawiały nigdy granic, przez co inni wchodzą ci na głowę, no to znaczy, że musisz przegryźć się z takim pomysłem, że okej, to w tym momencie ja trochę zakołyszę tą łódką. To ode mnie ta fala przyjdzie. To ja będę inicjatorem, inicjatorką. No i to będzie trudne, nie? To nie będzie łatwe. Ale masz wybór. Albo sobie pokołyszysz trochę tą łódką i to się na pewno nikomu, albo nie wszystkim spodoba, albo będziesz ruminować. A te ruminacje będą ci zatruwały twój jakże cenny czas życiowy, który jest ograniczony, tak jak każdego. Oczywiście ruminacje to nie tylko takie trochę jakby oszustwo, taki trik, który nam gdzieś tam nasz umysł robi, czyli okej, ale ja o tym myślę, o tym się zastanawiam, więc mam wrażenie, że rozwiązuję problem. Czyli siedzę na tym stacjonarnym i mam wrażenie, że bardzo daleko dojadę na nim, czyli jest to moment, w którym tak de facto tracę swoją energię i swoje zasoby umysłowe, bo donikąd nie dojadę, ale jest to kosztowne ze względów emocjonalnych, czyli to, że sobie siedzisz i ciągle pytasz, dlaczego oni mnie tak traktują, dlaczego oni mnie tak źle traktują, to ciebie to kosztuje. To bardzo mocno, to jest sypanie soli do rany, która już istnieje. To nie pozwala się tej ranie zabliźnić. Dlatego to bardzo boli. Dokładamy w tym momencie po prostu kolejny powód, dlaczego warto przesiąść się na ten inny rowerek. Musimy się tutaj na chwilę zatrzymać, dlatego że chcę tylko uświadomić ci, że mamy do czynienia z trudnym tematem. To nie jest takie łatwe uświadomić sobie, co się dzieje na przykład w relacjach. Przegryźć się z tym, zaakceptować i przyjąć do siebie. Tutaj mnie nikt nie szanuje. Jakoś nie okazują mi w ogóle jakichś pozytywnych uczuć. To jest samo w sobie trudne. Ruszenie z miejsca, z tego miejsca też jest wymagające, dlatego być może obejrzenie jednego filmu to za mało. Odeślę ciebie to jeszcze właśnie innych, typu film o dlaczego, albo film o tym, czym jest akceptacja. Ale być może to jest za mało i potrzebujesz gdzieś konsultacji. Zapraszam, spotkania 1 na 1, to także moja oferta. Przy okazji też oczywiście cię zaproszę do newslettera, dlatego że to jest miejsce, w którym raz na tydzień dajemy sobie spokój. Ostatnio tak się złożyło, że miałam kilka pod rząd informacji zwrotnych, że czytelniczki i czytelnicy wręcz czekają na ten niedzielny wieczór, co jest dla mnie super miłe. Jeżeli to była wiadomość od ciebie, to bardzo, bardzo ci dziękuję. A my wracamy do naszego tematu, dlatego że jeszcze jest jedna rzecz, czyli popatrzyliśmy sobie na tą ruminację, popatrzyliśmy sobie na to, czym ona się różni od zwyczajnej refleksji, która jest konstruktywna i pomocna. Ale teraz kluczowe pytanie za 10 punktów. Jak? Nie? Jak to zrobić? No więc tutaj jest kilka rzeczy do przemyślenia. Pierwsza z nich to jest świadomość. Jeżeli sobie nie zdamy sprawy, że coś robimy, no to nic się nie zmieni. Czyli najprostsza rzecz, jeżeli gdzieś na przykład masz problem z podjadaniem między posiłkami albo zbyt dużą ilością jedzonych, nie wiem, na przykład słodyczy, póki nie złapiesz siebie w bardzo świadomy sposób, że co ja robię, to nie nastąpi zmiana. Dlatego tak samo w tym przypadku. Musimy siebie złapać na co ja robię. Aha, to są ruminacje, to co ja robię. Czyli świadomość tego, że to się dzieje, połączona z nazwaniem po imieniu tego, co się dzieje. To jest taki zabieg demaskujący. Jakby odpakowujemy coś, co było póki co zasłonięte, zapakowane i myśmy po prostu to gdzieś tam sobie z tym przemielaliśmy to sobie w głowie. Czyli jesteśmy na tym rowerze, ale halo, ja nie na ten rower usiadłam, na którym mi zależało. Ja siedzę na stacjonarnym. Musi dojść do tego przebłysku świadomości,
dlatego że tylko wtedy możemy zrobić kolejne kroki. A kolejne kroki właśnie, tak jak już wspomniałam, łączą się z tym, że nazywamy: o, jestem na stacjonarnym, zależało mi na zwyczajnym. Czyli znowu zadaję sobie to pytanie, dlaczego? Znowu gdzieś sobie wsiadam w jakiś wehikuł czasu i podróżuję w przeszłość. Ciągle gdzieś robię jakieś wyrzuty do tego, że rzeczywistość wygląda jak wygląda. To jest niepomocne. Musimy sobie to nazwać i powiedzieć: utknęła w miejscu. Żeby wyjść z tego utknięcia, musimy sobie przyznać się: okej, ja tutaj jestem w tym utknięciu. Dopiero wtedy zyskujemy pewien dystans. Zyskujemy spojrzenie tak jakby z boku, a to jest super kluczowe do tego, żeby przesiąść się na ten nasz prawidłowy rower. Czyli to mogą być różnego typu frazy. Właśnie mi mój umysł podpowiada, że. Albo właśnie przychodzi mi do głowy, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest dopytywanie siebie dlaczego. Albo że ciągle mam tylko i wyłącznie pretensje i nie ruszam w ogóle naprzód. Właśnie myślę sobie, że wszyscy są przeciwko mnie. Itp. itd. Możemy to sobie nazwać: to jest ruminacja. To mnie do niczego nie doprowadza. To jest stanie w miejscu i oczekiwanie, że gdzieś dojdę. To jest bardzo demaskujące całą tą sytuację i dające nam bardzo jasny i klarowny sygnał: to, co się dzieje, czym teraz zajmuje swoją głowę, ręce i cały organizm, jest nieproduktywne, niepomocne. I to jest pierwszy etap zmiany. Przechodzimy do drugiego, bo to będzie dwuetapowe. Drugi polega na przejęciu kontroli, aktywnej kontroli, aktywnego wpływu na to, co się dzieje z naszymi myślami, bo być może wydaje ci się po pierwsze, że każda myśl jest super pomocna, a to nieprawda, o czym ciągle tutaj mówię. A druga rzecz, być może ci się wydaje, że nie masz żadnego wpływu na to, co ci tam wskakuje do głowy. I tutaj odpowiedź brzmi i tak, i nie. Dlatego, że tak, jasne, nie masz wpływu na to, że coś ci przyszło do głowy. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy nie mieli wpływu na to, że pada deszcz. Ale mamy na to wpływ, czy weźmiemy parasol, czy nie. Czy wyjdziemy z domu, czy nie. Czy nałożymy płaszcz przeciwdeszczowy, czy nie. I kalosze. Czy będziemy łazić po najgłębszych kałużach, czy może będziemy sobie stać pod drzewem, żeby nie zmoknąć bardzo mocno. Na to wszystko mamy wpływ, podczas gdy ciągle pada. I z naszymi myślami jest bardzo podobnie. Czyli to, że przyjdzie ci znowu ta myśl do głowy, tak, spodziewaj się tego. Nie wykurzysz myśli ze swojej głowy. Nawet nie próbuj, bo to jest bez sensu, to nie zadziała. Tak ludzki umysł nie działa, że my mówimy: stop, nie myśl. A on się super grzeczniutko nas słucha i przestaje myśleć. I słyszysz, nie wiem, jedynie świerszcze w swojej głowie. No nie, zapomnijmy o tej bajeczce, bo to jest naprawdę nierealne. Natomiast to, co jest realne, to jest to, że te pytania, zwłaszcza jeżeli gdzieś masz tutaj jakąś wprawkę, czyli na przykład dopiero co orientujesz się, że żyjesz z tymi ruminacjami od lat. Także to jest bardzo dobrze wysłużony, wyćwiczony mięsień, więc on będzie się uaktywniał chociażby na autopilocie. Po prostu nie ma szans, że ci się to wyłączy, ponieważ obejrzałeś jeden film na YouTube i będzie wszystko już zrobione. Tak to się nie dzieje. To się dzieje w powtórkach. Zmiany się dzieją w powtórkach i akurat w tym konkretnym przypadku zmiana nie polega na tym, że nie będziesz mieć myśli. Będziesz mieć, bo takie są warunki życia człowieka i posiadania naszego ludzkiego mózgu. Ale cała robota leży po twojej reakcji na myśli. Czyli tak, myśl będzie się pojawiać, ale wielką zmianę wprowadza to, jak ja zareaguję na tą myśl. I tutaj
Oprócz tego, co w punkcie pierwszym mówiłam, czyli w tym takim rozpoznawaniu, nazywaniu, dystansowaniu się, możemy sobie powiedzieć, zastosować taką technikę, która może ci się wydać trochę nawet zaskakująca albo śmiesznawa, ale ona jest naprawdę bardzo pomocna. Mianowicie mówimy sobie nie, ale nie mówimy nie mogę w ten sposób myśleć, tylko mówimy nie teraz. Czyli odraczamy te myśli w czasie. Mówimy sobie, nie wiem, siedzisz, chcesz przeczytać książkę, albo spotkać się z kimś, porozmawiać i naprawdę skupić się na tej osobie, albo masz jakieś zadanie w pracy, na którym musisz się skupić, a tam myśli, dlaczego oni mnie tak traktują, dlaczego to moja rodzina i tak dalej, nie? To co robisz sobie? No, przychodzi ci do głowy, po pierwsze nazywasz, to jest ruminacja, właśnie sobie pomyślałam znowu, jakie to straszne, jak oni mnie traktują, to do niczego mnie nie doprowadza, to nie jest konstruktywne. Nie mam teraz czasu, żeby się tym zająć w sposób konstruktywny, więc mówię sobie, pomartwisz się tym dzisiaj o 16. Dzisiaj o 16 dajesz sobie pół godziny na to, że naprawdę będziesz ruminował. I to mówisz do swojego umysłu. Czyli mówisz sobie tak, będziemy ruminować, poruminujesz sobie ile ci się żywnie podoba. Tylko nie teraz. I odwlekamy to w czasie, a wtedy, kiedy faktycznie przychodzi ta dzisiaj czy jutro 16, to naprawdę siadasz i ruminujesz. I robisz to bardzo profesjonalnie. Bardzo na serio i bardzo po prostu w taką stronę, w którą tylko mózg czy umysł sam chce podążać. Pozwólmy mu na to. Przez pół godziny. A nie przez całą dobę, nie wiadomo ile dni albo tygodni. I to jest takie przejęcie w swoje ręce tego, co się dzieje, czyli przejmujesz tą kierownicę, a nie rządzi tylko i wyłącznie myśl. Przy jednoczesnym niezakazywaniu sobie posiadania myśli. I kiedy masz te takie momenty, takie okienka, kiedy sobie mówisz, dobra, teraz mogę ruminować. Teraz to jest okej. Teraz to jest okej. Z pełną świadomością, że chcesz, żeby twój umysł się trochę wyszalał. I z pełną świadomością, że to nie jest to samo, co konstruktywne podchodzenie do problemu. Dajemy sobie takie okienko, żeby się sobie wyszalał, wyszumiał. I dopiero wtedy, kiedy wszystko się wyszumiało, co chciało. Wierz mi, jeżeli sobie nastawisz 30 minut, bardzo możliwe, że w taki bardzo świadomy sposób wcale nie będziesz ruminować 30 minut. Tylko to nie jest przy okazji, go faktycznie siadasz, niczym innym się nie zajmujesz i dajesz temu umysłowi upust. I potem dopiero przechodzisz do, dobra, to teraz zajmiemy się konstruktywniej tą sprawą, przestajemy pytać siebie dlaczego i wspominać przeszłość i mielić konsekwencje, niebezpieczne super wymysły, czarne scenariusze, a zastanowimy się, jakie mam teraz opcje. Rzeczywistość wygląda jak rzeczywistość, nie jest łatwa, mam problem, jakie mam teraz opcje, w którą stronę mogę skręcić, co by było najbardziej pomocne, co by było najmniej pomocne i jaką lekcję, z czym mogę wyjść z tej sytuacji, co mi pomoże, co będzie wartościowe, co będzie mądre, pomocne. No i w ten sposób całą ruminację nie pozbyliśmy się tego, zauważ, bo tutaj nikt nie mówi ci pozbędę się tego wszystkiego. Bardzo możliwe, że masz takie myśli, no bo fajnie by było to wszystko wrzucić do kosza, tylko że to jest niemożliwe. Dlatego mamy inny wybór. Możemy sobie z tą ruminacją nauczyć się inaczej żyć. W bardziej świadomy, konstruktywny i pomocny sposób. I właśnie o tym cały film ci gadam. Natomiast nadal morał jest taki, nie toczysz ze sobą wojen. Nie szarpiesz się ze swoim własnym umysłem. To nie jest pomoc, to się nie nada do niczego. Jedyne, co to zrobi, to wprowadzi ciebie w naprawdę bardzo przytłaczające stany emocjonalno-psychiczne. A tego nie chcemy, nie? Daj mi znać w komentarzu,
Które myśli są takimi faktycznymi ruminacjami w twoim przypadku? Czy to nie jest tak, że krążą gdzieś wokół pytania dlaczego? Ewentualnie jakieś inne. Wtedy osoby, które czytają komentarze, mogą też od siebie coś zauważyć i pomyśleć, no też to znam. Bo po prostu każdy to zna. Tylko że nie każdy zna rozwiązania tej sytuacji i dlatego mówienie o takich rzeczach jest bardzo potrzebne. Wielkie dzięki za każdy komentarz już z góry. Wielkie dzięki za każde subskrypcje, kliknięcia, wsparcia poprzez inne platformy. Wszystko to jest wsparciem tego kanału i tego, co robię. Dlatego bardzo, bardzo doceniam. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.